Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Do dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie jedna z Was, użytkowniczka Knyps, która, uwaga, cytuję, napisała pod jednym z filmików. Może zrobiłabyś filmik, w którym pokazałabyś na przykładzie różnych konkretnych palet, jakie cudne kolory można stworzyć, łącząc konkretne cienie z danej palety. Myślę, że łączenie cieni jest czymś, o czym wciąż zapominamy, a co mega poszerza nasze możliwości przy jednej palecie. Dlatego dzisiaj troszeczkę pobawimy się cieniami, połączymy różne, może nietypowe kolory i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie od czegoś prostego. Myślę, że mnóstwo z nas uwielbia pastelowe kolory, ale znalezienie idealnej pastelowej palety nie jest wcale takie proste, a stworzenie pastelowego cienia za to bardzo proste. Więc wybieram sobie klasyczny beżowy cień. No i może zróbmy sobie fioletowy. Więc tutaj mamy taki i taki kolor. I teraz zobaczmy, co nam z tego powstanie po połączeniu. Tutaj nałożyłam trochę beżu i trochę fioletu. I patrzmy, jaka tutaj magia się dzieje. Tak dokładniej rozmasowałam, bo wiadomo, że pędzelkiem troszeczkę inaczej by nam się to rozkładało. Ale zobaczcie, czyż to nie jest prześliczny, taki lawendowy, wrzosowy delikatnie odcień? No coś pięknego. I tworzenie takich pasteli możemy zrobić tak naprawdę z każdym kolorem. A spróbujmy sobie z jakimiś kolorami, które tak troszeczkę jakby do siebie nie pasowały. Pomyślałam, aby połączyć ten i ten. Czyli bierzemy już sobie musztardę, taki odcień wina. Ciekawe, co nam może z tego powstać. Sprawdzamy. No ale powstaje nam tutaj coś z rodziny pomarańczy. Taki syrop owocowy w kolorystyce, lekko ceglany. Zobaczcie, piękny kolor, nie spodziewałabym się. Przejdźmy teraz do czegoś bardziej neutralnego. Jak spojrzałam na tą paletkę, to pomyślałam sobie, których cieni bym w życiu nie połączyła. I pomyślałam o tym i o tym, więc sprawdźmy. Tu mamy pastelową zmysłowość, taki przybrudzony jasny róż, a z drugiej strony ciepły, lekko rustykalny brąz. Tak się prezentują kolory osobno, a teraz sprawdźmy, co powstanie nam w połączeniu tych kolorów. Więcej, dajmy więcej różu. Myślę, że ten kolor wielu osobom podpasowałby w załamanie powieki, no bo jest połączeniem ciepłego brązu i różu, bo widzimy, z czego jest złożony, ale wychodzi bardzo ładny kolor. Myślę, że na całą powiekę też petarda, zobaczcie. Troszeczkę jeszcze przyciemniłam ekran. Jak Wam się podoba? Piszcie. Spróbujmy teraz z czymś błyszczącym. Połączymy sobie te dwa kolory, więc zaczynam sobie od tego, który jest takim chłodnym, szaro-zielonym brązem, coś takiego, a drugi to nieco czerwono-miedziany kolor. Tak się prezentują osobno, sprawdźmy ich połączenie. Wychodzi nam z tego całkiem fajny, taki, no też nie miedziany, ale bardziej brązowy odcień. Może mocniej go rozetrę. Zobaczymy, co się tutaj pojawi w bazie. No, widzicie, ta baza jest taka brązowa, ale wciąż ma taki chłodny blask. No, kolor zaczyna podchodzić pod copper, pod miedziany, ale ma cały czas ten taki chłodny shift w sobie. Zarąbisty kolor. Taka baza i blask. No, powiem Wam, ten mi się mega podoba. Tu mam taką paletkę, która ma dosyć sporo kontrastów w sobie, bo jest fiolet, czerwień i zieleń, więc połączmy sobie te dwa kolory najpierw. Tu mamy fiolet, tutaj mamy czerwień, a połączenie obu daje nam coś takiego. Myślę, że takie kolory często pojawiają się w paletach. Taki właśnie przybrudzony róż. Bardzo ładny kolor. Skojarzył mi się trochę z kolorem tym, z ballady. No nie do końca, ale
coś. Albo tym z wiśni w czekoladzie, też nie do końca, ale widzicie, totalnie inny kolor niż można by było się spodziewać po tych dwóch. Teraz zrobimy sobie trochę pranka z teorii kolorów, bo mówi się, że jak się połączy na przykład czerwień z zielenią, to nam wyjdzie kolor kupy, że będzie brąz, albo że będzie jakaś taka szarość, że będzie to taki nijaki kolor. Ale ta teoria nie uwzględnia faktu, że cienie już w sobie mają jakiś miks, że to nie są kolory w formie czystej czerwieni czy czystego błękitu, tylko one już są zmieszane z jakimiś kolorami, a druga sprawa jest taka, że to też zależy od proporcji, jakie stworzymy. Jeżeli malarz chce stworzyć taki odcień mauve, takiej przybrudzonej czerwieni, to właśnie dodaje nuteczkę zieleni, bo to zieleń jest kontrastowym kolorem i będzie nam neutralizować tą czerwień. Więc sprawdźmy sobie, co powstanie nam z mieszanki tych dwóch palet. Zacznę sobie może od tego odcienia. To jest bardzo ładna, trawiasta zieleń i może ten intensywny chili. No to połączenie nie brzmi, jakoby miało wyjść z tego coś dobrego, ale sprawdźmy. Nakładam sobie najpierw na palec chili i odrobinę tej zieleni. Tak to się prezentuje przed zmieszaniem. No i mieszamy. I patrzcie, kto by pomyślał, że z połączenia takich intensywnych kolorów tutaj powstanie nam taki brązo, mauve, coś takiego. Więc jeżeli macie kolorowe cienie, a trochę boicie się ich stosować, nie macie ochoty na jakieś kolorowe makijaże, możecie je mieszać ze sobą i tworzyć neutralne kolory, bo jeżeli mamy kolory kontrastowe i połączymy je ze sobą, to powstają, one się neutralizują, więc neutralizujemy je w kierunku właśnie przygaszonych kolorów albo brązów. Więc zobaczcie, ten kolor na co dzień w ogóle petarda jak dla mnie. A skoro jesteśmy przy tych dwóch paletach, to pomieszajmy sobie te dwa najintensywniejsze, czyli tutaj środkowy i ten u góry. Jestem ciekawa, czy powstanie nam z tego coś interesującego, więc tutaj zaczynam od tej zieloni i pomarańcz. W ogóle jeden z moich ulubionych pomarańczy w kolekcji mojej. I sprawdźmy ich połączenie. Co nam z tego powstanie? Taka neonowa pomarańczka. I love it. I love it. Jak ja kocham takie żywe pomarańcze, takie właśnie takie cytrynowo-słoneczne. Check this out. No po prostu już bym sobie sama chętnie nałożyła na oko. Petarda. A te dwa kolory, sprawdźmy je, czyli znowu neonowa zieleń i taka mega ciemna, choinkowa zieleń. Co nam powstanie z miksu? Dużo żywszy odcień, taka trawka. No mega. Fajny sposób na zużycie ciemniejszego koloru, kiedy takich ciemnych zbyt często nie używamy, bo ta zieleń wyszła tutaj absolutnie prześliczna. No dobra, a jeszcze raz ten pomarańcz i ten ciemny, karmelizowany. Sprawdźmy go. Mamy tutaj pomarańcz i taki buraczkowy kolor. Jestem mega ciekawa tego połączenia. Nawet nie wiem, jak nazwać ten kolor, ale jest bardzo ładny. W kamerze się wydaje taką czerwienią lekko rubinową. No i chyba to jest taka rubinowa czerwień. Też spoko. Chciałabym teraz połączyć sobie jakieś pastelowe kolory i może błyszczące i żeby było nie aż tak bardzo kontrowersyjnie, może srebro z tym różem. Tutaj nie chodzi tylko o to, żeby łączyć teraz same jakieś dziwne kontrastowe kolory. Wiele z nas ma neutralne paletki, więc tutaj też możemy sobie eksperymentować. No i łączymy oba. Ale ładny. Idzie trochę bardziej w fiolet. Petarda. Zobaczcie, my naprawdę nie potrzebujemy tyle kosmetyków i tyle palet, co pragniemy. Zobaczcie, ile można ładnych rzeczy z tego zrobić. O, tutaj zobaczcie. W bazie widać, że jest dużo chłodniej, bardziej fioletowo. I ten blask jest taki bardziej niebieskawy tutaj. Pięknie, wow. Przyszło mi do głowy połączenie tych dwóch palet, bo one też są takie trochę kontrastowe. I weźmiemy sobie ten odcień, czyli taki liliowy. Liliowy i chłodny. I moja ręka już jest taka poobcierana, że już nie chcę łapać pigmentu. I może
ten jasny, taki pastelowy pomarańcz, Morela. Obok siebie wyglądają bardzo ładnie, a sprawdźmy jak Together. Jeszcze więcej fioletu, ale widzimy, że tworzy nam się tutaj taki odcień taupe, taki taupe pieczarkowy. Też bardzo pożądany u wielu osób odcień. Wiele osób takie lubi. Zobaczcie, że stworzyliśmy go po prostu totalnie kolorami, których byśmy się nie spodziewali. A takie bardzo często pojawiają się w paletach, szczególnie dla fanów takich chłodniejszych odcieni. Idealny odcień w załamanie, jeżeli nie lubimy brązu, to właśnie sięgamy po taki taupe. I mamy tutaj taupe. Może spróbujmy sobie jeszcze te dwa takie żywe kolory, czyli ten róż i ten pomarańcz. Mam mokrą trochę rękę, więc się pięknie przyklejają. I zobaczmy, czy ich połączenie zwali nas z gir. Jaki to jest kolor? Taki koral nam powstaje z tego, ale petarda. Taki koral, ale ładny. Ale ładny, na róż bym go chętnie tutaj zaaplikowała. Na róż, w sensie na policzki, jako róż. I w ogóle super, że już nie chcą się zmywać te kolory. Poszukajmy teraz jakichś neutralnych rozwiązań. Wybrałam sobie paletkę Ulubieńcy i połączmy sobie te dwa odcienie. Tutaj mamy taki ciemny, buraczkowy fiolet i taki ciepły róż. I zobaczmy, co powstanie nam z połączenia obu. Zdecydowanie bardziej żywy, ale wciąż ciepły fiolet. Oczywiście to zależy, ile nałożycie jednego i drugiego cienia. Taki efekt możecie uzyskać. Tutaj kolorystyka mnie nie zaskoczyła, ale wciąż powstał nam bardzo ładny, taki ciemniejszy fiolet. Ładny byłby na szminkę ten kolor. A może brąz i niebieski? I chyba muszę zmienić już rękę. Tu mamy brąz. Ojej, lewą to po prostu niepełnosprawny człowiek. I co mieliśmy? Niebieski. I tutaj mamy taki atrament, taki fest. No i teraz chwila prawdy. Nałożę dużo brązu i malutko niebieskiego. I co nam z tego powstaje? Nie wiem. To w ogóle zaczyna uderzać, iść w szarość, że jest jednak ta nuta niebieskości, ale to już idzie w kierunku takiej szarości, takiej niebieskiej szarości, niebiesko-zielonej, tak jak patrzę w podglądzie. I trochę mocniej rozetrę. No, to idzie nam w kierunku takiej szarości niebieskiej. Na pewno możemy sobie w ten sposób fajnie zneutralizować kolor, który jest dla nas za mocny, za intensywny. Kupiliśmy piękną paletkę, ale ma 2-3 kolory, które po prostu kompletnie są nie dla nas, bo są za mocne. Po prostu je neutralizujmy jaśniejszymi, neutralnymi kolorami i zobaczcie. Tutaj akurat mi się nie chciał ładnie rozetrzeć na mojej dłoni, ale wiecie, na oku, na bazie to inaczej. No też ciekawy eksperyment. Teraz poeksperymentujemy sobie ze zgaszonymi zieleniami i brzoskwiniami. A użyjmy sobie tego środkowego dowódcy. To nie ta ręka. Dowódca. I może ten brzoskwiniowy. Obok siebie wyglądają bardzo ładnie i widzę z tego bardzo ładny makijaż. A w połączeniu sprawdźmy. No tu nam się pojawia bardzo ładny odcień brązu. Takiego jasnego, przejściowego brązu. Dla mnie taki idealny kolor na całą powiekę. Bardzo ładny kolor. Szczególnie jak sięgacie po kolory, które na pierwszy rzut oka zupełnie do siebie nie pasują, gryzą się, są mega kontrastowe, to te tworzą najładniejsze brązy. Tak, jesteśmy przy tych brzoskwinkach, to połączmy ją jeszcze z niebieskościami. A może te błyszczące cienie tym razem? Wybiorę sobie ten, bardzo ładny brzoskwiniowo-złoty i może ten niebieski, też błyszczący. Ponownie obok siebie wyglądają super i byłby z tego bardzo ładny makijaż. Ale czy może im się udać razem? Tego dowiecie się w następnym odcinku. I co nam wychodzi? Takie sreberko, co? Baza jest taka... Ja tu widzę taki mocno przybrudzony fiolet, taki taupe fiolet, a błysk w ogóle zupełnie inny kolor, nie? Zupełnie inny kolor niż te dwa. No właśnie taki fioletowo-srebrzysty. W odbiciu w lusterku widzę zieleń. Tutaj widzę bardziej niebiesko-fiolet, troszkę różu,
A tutaj widzę trochę zieleni. Ciekawe, jak to widać w kamerze. Też widać tą zieleń trochę. Rewelacyjny kolor. Ponownie taki, wiecie, chłodniejszy na całą powiekę. Rewelka. W ogóle myślałam o tym odcinku głównie o mieszaniu matów, ale no mieszajcie błyski. Zobaczcie, jakie ładne kolory powstają z tego. Jestem w szoku. Na biurku już mam taki brud, że nie pytajcie. Chciałabym też połączyć niebieskości z brązem. I tutaj mam taki fajny w palecie Oriental z Glam Shopu. Taki, wiecie, klasyczny brąz, delikatnie po ciepłej stronie. I może ten środkowy niebieski. Nazywa się Habry. Mamy piasek i plażę. Połączmy oba. Co nam z tego wyjdzie? Liczę na taki chłodny brąz, a czy tak będzie? No i coś takiego nam się tutaj pojawia. Trochę tak brudno mi wyszło, tu już mam taką, wiecie, rękę obklejoną wszystkim, ale no właśnie mocno zneutralizował się ten brąz. Widzimy, że on jest dużo, dużo chłodniejszy niż tutaj był. Więc jak macie paletę z ciepłymi brązami, a wolicie chłodne, to kupcie sobie niebieską paletę i ją po prostu łączcie. Oczywiście żartuję, nic nie kupujcie, mieszajcie co macie. Może, żeby było trochę mniej kontrowersyjnie, ten pomarańcz z zielenią. Tu mamy pomarańcz, tu mamy zieleń, a razem wychodzi nam... I teraz takie werble. Co to jest za kolor? Kupa. Kolor niemowlęcej kupy. O, mój piesek podniósł łepek na słowo kupa. Ty już robiłaś kupę. Nie, piesku. Nie idziemy kupy. Połóż się spać. Idź spaciu. Byłaś na dworzu. No byłaś na dworzu, no. Chcesz tu chłopać ze mną? Chcesz ze mną tu mieszać kolorki? Chcesz ze mną mieszać kolorki? Swoim białym futerkiem, myszko? Tak? Może byś mi biurko językiem posprzątała. Neniu. Jakusia. Ojej, brudna jest. Brudnasz, jakbyś była w dziecięcej kupie. No dobra, ale powstał nam taki bardzo ciepły, no taki musztardowy kolor, taki musztardowy brąz, no. Kolor kupy. Tu jeszcze pomyślałam o tym i tym, bo znowu to takie kolory, które wydają się do siebie w ogóle nie pasować. Więc tu mamy te dwa i połączmy je. No i mamy taki fajny brąz, taki zneutralizowany mocno, bo ten jest skrajnie chłodnym kolorem, takim bardzo brudnym fioletem. Tutaj mamy bardzo ciepły, taki piaskowy, delikatnie brąz, a tutaj mamy taki neutralny, z taką delikatną nutką różu, fioletu i w ten sposób każdy do swojej karnacji może po prostu dopasować sobie te kolory. Jak ten dla kogoś jest za chłodny, ten jest dla kogoś za ciepły. Po prostu mieszamy. I mam tu paletkę Pokusa, taki kolor. Tu mam paletkę Cytrynada i taki kolor. Też ładnie obok siebie wyglądają. A w połączeniu wyszło nam coś takiego, taki brąz, ciepły brąz, ale z chłodnym błyskiem. Trochę mi się kojarzy z tym kolorem. Gorzka pomarańcza. Sprawdzę go tutaj. No bez kitu jest podobieństwo. Widzicie? Jest naprawdę podobny. Spróbujmy jeszcze czerwień z takim bardzo intensywnym różem. Czerwień i róż, taką w sumie fuksję bardziej. I ich połączenie. Co nam da? Malinkę. Daje nam malinkę. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Piękny kolor, kocham takie malinowe. Czerwienio-róże. No, z tego połączenia na pewno będę korzystać. I znowu widzę ją jako róż albo na usta. I może na koniec coś chłodnego, taki taupe z turkusem. I turkus tak się prezentuje. Jeden z moich ulubionych turkusów w kolekcji. Co nam z tego wyjdzie, jak myślicie? Obstawiajcie w komentarzach. Okej, co to jest za kolor? Na początku, jak się tak miesza kolory, to widzi się oba te. Dopiero trzeba tak na chwilę, nie wiem, zamknąć oczy, odwrócić wzrok i dopiero się widzi ten kolor, który powstał. Też ładny kolor. Taki już trochę bardziej wpadający w zieleń. Nie wiem dlaczego. Tak mi się wydaje. Trochę szarość, trochę zieleń. Nie wiem, jak to nazwać, ten kolor. Dajcie znać, może macie jakieś pomysły, co mi z tego powstało. Ładny kolor. Fajny.
No tutaj ewidentnie taki, wiem, to idzie w kierunku takiego koloru kaki trochę. Jak tak patrzę, to właśnie to jest taka zieleń kaki, czyli taka przybrudzona, bardzo brudna, lekko szarawa zieleń. Widzicie? Człowiek się nawet uczy nazywać kolory, których nie zna. I kochani, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście była to 1/1000 tego, co można stworzyć, łącząc różne kolory. Popróbujcie u siebie i koniecznie napiszcie mi, co powstało. Napiszcie mi, jakie kolory łączyliście i jaka mieszanka wam z tego powstała. Jestem mega ciekawa, uwielbiam czytać wasze opisy, więc czekam na nie z niecierpliwością. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla tego kanału i dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Hej!